Witam. Dzisiaj będzie taki film dla osób początkujących. Będę chciał pokazać, jak nawinąć żyłkę na głowicę od kosy czy wykaszarki. Są różne sposoby, pokażę wszystkie trzy takie główne. Dlatego mam tutaj trzy głowice. Ale zanim to zrobię, może najpierw powiedzmy sobie, skąd wiedzieć, ile mamy żyłki dociąć, żeby zawinąć na swoją głowicę. Często na opakowaniach głowicy jest napisane, jest tam taka tabelka z tyłu, gdzie mamy rozpisane, ile żyłki wchodzi, jakiej grubości, ale pamiętajmy, że w zależności od tego, jakiego kształtu mamy żyłkę, to wejdzie jej trochę inaczej, dlatego że ona się inaczej układa na szpuli. Także tamta tabelka jest do żyłek okrągłych. Na stronie producenta też czasami można takie coś znaleźć. Ja osobiście uważam, że nie trzeba nawijać dokładnie do pełna, tak? Nie musi być aż tak na fulla nawinięte. Ja nigdy dokładnie nie mierzę i dokładnie nie nawijam. To co ja robię, to po prostu do małych głowic, takich setek, 110, nawijam jakieś 3,5 metra, do dużych głowic 130 nawijam około 5,5 metra. W jaki sposób ja to odmierzam? Po prostu biorę sobie, rozciągam żyłkę w dłoniach, w rękach i tutaj takie jedno rozciągnięcie to jest 1,75 m. Skąd wiem, że tu jest tyle? Dlatego, że po prostu ja mam taki wzrost, a każda przeciętnie normalnie zbudowana osoba ma rozpiętość rąk taką, jaki ma wzrost. Także tutaj mam 175 cm. Jak zrobię dwa razy taką odległość, to mam tutaj 3,5 metra i tyle nawijam do małych głowic. To, żeby Wam udowodnić, że tak jest, mam tutaj miarkę. Macie tutaj 173 cm. Wiadomo, że nie jest idealnie, tak? Ale mniej więcej o to chodzi. Dlatego ja tak robię dwa razy do małej głowicy, trzy takie miarki do dużej głowicy, ale myślę, że nawet weszłoby więcej, w zależności oczywiście od grubości żyłki. Ja jestem zadowolony, jeśli wejdzie mi, powiedzmy, jeśli napełnię głowicę do, nie wiem, 3/4, to już jest dobrze, nie musi być do pełna. To żyłkę nie musimy nawijać, przecież ona się tak szybko nie zużywa, nie nawijamy jej co 5 minut. A więc w jaki sposób nawinąć żyłkę na głowicę? Najpierw pokażę Wam taką najlepszą teraz głowicę z szybkim załadunkiem. One są teraz takie najpopularniejsze, bo są najprzyjemniejsze, najszybsze. Nie trzeba rozbierać głowicy. Po czym rozpoznać głowicę z szybkim załadunkiem? Jeśli macie jakąś głowicę, jakąkolwiek, to najłatwiej poznać po tym, że na tym przycisku tutaj ma specjalne wyżłobienia albo wypustki, za które możemy złapać i pokręcać tym przyciskiem. Jeśli to ma, dodatkowo jeśli ma takie strzałki tutaj i na obudowie, z tej strony ma strzałkę, to znaczy, że to jest głowica z szybkim załadunkiem niemal na 100%. Dlatego, że właśnie dzięki tym strzałkom wiemy, jak nawinąć tą głowicę. I teraz zajmiemy się nawijaniem. Mam żyłkę, mam głowicę. To co muszę zrobić, oczywiście nie musimy głowic odkręcać z kosy do nawinięcia, możemy to robić na kosie, jest trochę mniej zręcznie, ale nie ma problemu, możemy to robić na kosie również, przymocowaną do kosy. W każdym razie to co musimy zrobić, to strzałkę na przycisku zrównać ze strzałką tu na obudowie, pokręcając oczywiście przyciskiem. O, przesadziłem, teraz jest. Mamy teraz zrównane te dwie strzałki z tej strony i w tej chwili muszę żyłkę włożyć tak jak strzałka pokazuje, w tą stronę, w ten otwór tutaj, w tą przelotkę. Dobrze jest taką żyłkę sobie przed włożeniem troszkę wyprostować, żeby łatwiej tam przechodziła i do większości głowic tego typu wystarczy po prostu w tą przelotkę żyłkę włożyć, przepchać tam i ona powinna wyjść z drugiej strony. Czasami trzeba trochę pokombinować, tam podziugać, poprzekręcać, bo może się dobrze tutaj nie wysuwać, ale w niektórych głowicach, tak jak w tej, zanim włożymy żyłkę, trzeba tam zajrzeć do środka i zobaczyć, w które miejsce włożyć, bo tutaj akurat otwór, gdzie trzeba to włożyć, jest dosyć mały i trzeba dobrze trafić, więc tutaj zaglądam przez przelotkę, gdzie mam to włożyć żyłkę, wkładam, ale za to jak już włożę,
to nie ma problemu, po prostu przepycham i ona zawsze wychodzi dobrze. Tutaj nie muszę kombinować, dziugać później na wyjściu, dlatego że w tej głowicy akurat trudniej jest włożyć żyłkę, trzeba zajrzeć, zobaczyć gdzie, ale później za to sama wychodzi z drugiej strony bez żadnych problemów. Także jak już włożymy, to przeciągamy ją tak, żeby tutaj zrównały nam się obie żyłki. Oba końce zrównujemy, przeciągamy i głowica musi wyjść równo na środku. I mamy teraz z obu stron takiej samej długości żyłkę i w tej chwili tym przyciskiem po prostu nawijamy zgodnie ze strzałką. Tutaj jest strzałka, ale nawet jeśli nie ma strzałki, to po prostu patrzymy na przycisk i nawijamy tak jak zgodnie ze wskazówkami zegara. Zawsze jest tak samo. Tutaj przy nawijaniu jeszcze warto delikatnie ten przycisk wciskać, dlatego że wtedy bardziej gładko i lżej wchodzi, lżej się obraca. Dlatego że przeskakuje zapadki. Zwróćcie uwagę, że jak nie będę wciskał, jest dosyć głośno i tak szczeka i jest też ciężej, natomiast jak wciskam, jest ciszej i trochę lżej. I mamy głowicę nawiniętą. Ta żyłka czasami nam wyjdzie równo, czasami troszkę nierówno, dlatego że mimo że żyłki były równo odmierzone, jednak one się nawijają na różne bieżnie i mogą się po prostu nawinąć te dwa końce troszkę lepiej albo troszkę gorzej i może tutaj być krzywo troszkę, niedużo, ale zwykle będzie trochę krzywo. Wtedy można albo dociąć, albo po prostu pozwolić, żeby kosa nożykiem przy obudowie, przy osłonie obcięła sama. Więc ten sposób nawijania jest bardzo szybki, bardzo łatwy. Powtarzam, wystarczy zrównać te strzałki, włożyć żyłkę od strony strzałki, tak jak strzałka pokazuje, zrównać je i nawinąć i to jest wszystko. Także to jest bardzo banalny, prosty sposób. Polecam właśnie takie głowice, zwłaszcza osobom początkującym. Bardzo fajna sprawa. Następnie mam tu jeszcze dwie głowice, które się trochę inaczej nawija. One nie są z szybkim załadunkiem, je trzeba rozbierać, ale to też jest dosyć proste. Zaraz Wam wszystko pokażę. Najpierw żyłkę odzyskamy, bo z takiej głowicy z szybkim załadunkiem, żeby żyłkę odwinąć, jakbyśmy chcieli ją zabrać z tej głowicy, to musimy niestety głowicę rozebrać. Nie da się odwinąć żyłki z zewnątrz. Tutaj trzeba będzie jednak głowicę rozebrać i po prostu żyłkę zdjąć. A więc jedną mamy z głowy. Teraz weźmy sobie głowicę Husqvarny. Jak tu się nawija? Tutaj głowicę trzeba rozebrać. Żeby rozebrać głowicę, niemal w każdej głowicy mamy dwa przyciski po przeciwnych stronach głowicy, które trzeba nacisnąć. I wtedy głowica się rozchodzi. Warto zobaczyć, w jaki sposób ona jest złożona, żeby później w ten sam sposób ją włożyć. Warto zapamiętać, jak ona była złożona. W środku w głowicy mamy szpulę, na której są dwie bieżnie, dwie osobne bieżnie. I teraz na taką szpulę nawiniemy tą żyłkę, ale żeby ją nawinąć, najpierw trzeba tą żyłkę złapać za dwa końce. Dwa końce, ale nie równo, tylko jeden ma być trochę dłużej, trochę dalej, dlatego że ta żyłka wychodzi po dwóch stronach. Później jak już będziemy kosić, tak, to żyłka wychodzi po dwóch przeciwnych stronach. Więc musimy z jednej strony żyłkę zostawić dalej, o tyle, o pół obrotu tutaj. Mniej więcej tyle żyłki powinniśmy zostawić więcej z jednej strony. I taką trochę nierówną żyłkę wtedy szukamy załamania, idziemy do końca. I na końcu mamy oczywiście tą pętelkę taką i tą pętelkę sobie zahaczamy o nacięcie na szpuli. W szpuli tutaj mamy takie nacięcie,
tutaj na środku, w tej przegrodzie na środku, zahaczamy i nawijamy. Nawijamy, w którą stronę nawijać? Albo mamy strzałki na samej szpuli, w którą stronę mamy nawijać, albo samo wycięcie nam pokazuje, bo jeśli jest pod kątem wcięte, to musimy nawijać w tą stronę, bo w drugą stronę to byśmy w ogóle nie złapali, tak? Więc tutaj musimy nawijać w tą stronę. Albo jeśli ktoś, bo czasami nacięcia są po prostu prosto i nie widać, w którą stronę mamy nawijać, wtedy najprostszym sposobem, ja zawsze tak robię, że po prostu łapię szpulę tak, żeby była w moją stronę tyłem, czyli tak jak głowica idzie tutaj do dołu, tutaj powinien być przycisk, tutaj powinna być ziemia, tu powinna być góra, to biorę to do siebie i nawijam zgodnie z wskazówkami zegara. Zawsze nawijamy tak samo zgodnie ze wskazówkami zegara, jeśli w ten sposób złapiemy. Tak jakby dół szpuli, tam gdzie jest przycisk, ma być od nas. Od nas albo do dołu, ale nie w naszą stronę. I nawijamy po prostu, tak jak tutaj, zobaczcie, mam tutaj palca pomiędzy dwoma żyłkami, po to, żeby one szły, każda żyłka w osobną bieżnię. I po prostu nawijam. Można palca nawet, można palca nie wkładać, można zaufać temu tutaj, tej przegrodzie, ale wtedy czasami może przeskoczyć. Jak już nawiniemy do końca, obie żyłki, tak jak widać tutaj, są nierówne, tak jak na początku mierzyliśmy, jedna jest dłuższa od drugiej. Tutaj na szpuli mamy takie nacięcia, gdzie można żyłkę wcisnąć i przytrzymać, więc ja tutaj najpierw tą krótszą łapię w nacięcie, a później tą dłuższą po przeciwnej stronie łapię w nacięcie i w tej chwili one są prawie równe. Dlatego, że są złapane tak jakby z dwóch przeciwnych stron, więc się wyrównały. Idealnie równe nigdy nie będą, dlatego że wiadomo, że ta żyłka, jedna się nawija trochę lepiej niż druga, one się inaczej układają na bieżniach, więc idealnie równe pewnie nigdy nie będą. Jak mamy już takie złapane tutaj żyłki, wtedy wystarczy włożyć to w obudowę. W obudowie mamy oczywiście przelotki i teraz prosto z tych zaczepów tutaj w przelotkę sobie przekładam każdą z tych żyłek. Z zaczepu od razu w przelotkę i teraz już mi się trzymają w przelotkach. Wystarczy teraz złożyć po prostu z powrotem, głowicę zacisnąć i mamy gotową. To jest jeden sposób. Drugi sposób, który często jest w sztylach spotykany, w sumie chyba tylko, no nie, w Tekomekach też widziałem, ale głównie w sztyle tak mają. One nie mają tego nacięcia, jak miała Husqvarna przed chwilą. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Też rozbieramy głowicę. Mamy tutaj dwa miejsca, gdzie musimy wcisnąć, żeby odbezpieczyć. Sztyl się różni budową, głowice sztyla się różnią budową. One mają tak zrobione, że szpula nam nie wypada, ona się trzyma. Żeby ją wyjąć, trzeba wcisnąć trochę i pokręcić delikatnie. I ona w tej chwili już wyjdzie, tylko mi się tutaj jeszcze trzymała na żyłkach tak naprawdę. Ale poza tym sama szpula wygląda bardzo podobnie, tylko inaczej trochę trzeba żyłkę mocować. Sztyl ma tą różnicę, że on nie ma tego nacięcia w środku, w tej ściance środkowej, gdzie wcześniej łapaliśmy tą pętelką. On tego nie ma. On zamiast tego ma otwory tutaj, w które trzeba koniec żyłki wcisnąć. Po prostu wkładamy koniec żyłki w otwór. Zahaczamy tutaj w otwór i nawijamy. Dlatego właśnie tutaj są dwie osobne bieżnie. Mamy dwa otwory tutaj z tej strony i dwa otwory tu na dole. Każda z bieżni ma dwa otwory, dlatego że
jedną bieżnię nawijamy tak jakby od góry, a drugą od dołu, z przeciwnych stron. Dlatego w stylu żyłkę, jak już wymierzymy sobie odpowiednią ilość, przecinamy ją na pół, dlatego że tutaj nawijamy każdą bieżnię osobno. Więc tutaj mam dwie takie same żyłki, takiej samej długości. I teraz najpierw nawijam górną bieżnię, tą od przycisku, dlatego że nacięcia do łatania żyłki mam z tej strony i gdybym nawinął najpierw dolną i złapał za nacięcie, to ta żyłka przechodziłaby nad tą drugą bieżnią i blokowałaby mi możliwość zawijania. Dlatego najpierw zawijam górną, tą bliżej przycisku bieżnię. Tutaj najpierw nawijam żyłkę i warto przed nawinięciem warto sobie sprawdzić, do którego otworu nawijamy. Tutaj akurat w stylu najczęściej mamy napisy sznur i line, czyli po angielsku i po niemiecku. I ja po prostu sobie najpierw nawijam od jednego napisu, albo line, albo sznur, a później, żebym wiedział po prostu, z której strony zacząłem, a później z naprzeciwka zaczynam. Dlatego teraz, tak jak mówiłem, nawijam od napisu sznur, bieżnię górną, bliżej przycisku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak mówiłem, trzymając przycisk od siebie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, o tak nawijam. Jak już nawinę jedną bieżnię, łapię za to nacięcie i teraz mogę bez problemu drugą bieżnię nawinąć. Mam dwa otwory na dole i na górze. Zaczynałem od napisu sznur, więc teraz po przeciwnej stronie od napisu line zaczynam. Wkładam żyłkę i nawijam. I zaczepiam po przeciwnej stronie i mamy żyłki tej samej długości, dlatego że zacząłem nawijać z dwóch przeciwnych stron, z dwóch przeciwnych otworów. I teraz w stylu taką szpulę wkładamy do obudowy, ale ona się tutaj nie trzyma. Żeby się złapała, to najpierw trzeba wcisnąć i trochę przekręcić, dopóki nam się nie złapie. Jak już się złapie, dobrze się trzyma. W tej chwili mam tutaj, widać, nacięcie, żyłkę w nacięciu i przekładam ją tak jak wcześniej przez przelotkę. Bardzo łatwo, prosto. No, przy okazji mi się odbezpiecza, bo tutaj to jest normalne, że trzeba trzymać trochę tą szpulę, bo ona, jak kombinujemy z żyłką, możemy trochę ją poruszyć i wtedy nam się odbezpieczy i będzie chciała wyskoczyć, więc warto ją trochę przyciskać. Ale zabezpieczyłem ją z powrotem i już tylko teraz, aby pokrywkę zakładam i mam gotowe, żyłka nawinięta. W głowicach niektórych, gdzie mamy przyciski sporo większe, wyższe, jeśli nam żyłki trochę za dużo tutaj zostało, za dużo wystaje, a nie chcemy jej, żeby kosa nam ją obcięła, bo szkoda nam żyłki, to można takim przyciskiem, poruszając tak jak zgodnie ze wskazówkami zegara, można tą żyłkę trochę wciągnąć do środka, po prostu przekręcając tym przyciskiem. Zobaczcie, już jest mniej. Można ją sobie po prostu tak wciągnąć, mimo że tutaj nie ma specjalnych chwytów dla palców, ale można zrobić właśnie dokładnie to, co się robi w tych głowicach z szybkim załadunkiem. Czyli używając przycisku wkręcić żyłkę. Tylko że w tych głowicach jest przycisk do tego przystosowany, do tego, żeby ją łapać tutaj za przycisk i pokręcać, a w tej głowicy nie ma tego przystosowania. Tak naprawdę, gdybyśmy się uparli, to
można by niemal całą żyłkę wkręcić tym przyciskiem, tylko trzeba by najpierw rozebrać głowicę, żeby w ogóle zaczepić żyłkę, no ale to nie ma sensu w takim razie. Czyli tak się nakłada żyłkę, nawija żyłkę w tamtej głowicy. W tej głowicy natomiast jest przycisk na tyle mały, że tutaj nie ma jak złapać, nie ma jak pokręcić. Jeśli zostanie nam za daleko, za dużo żyłki wysunięte, tak jak w tej chwili, to nie mamy tutaj za bardzo chwytu, żeby ją do środka wkręcić. No nie da się, nie mogę. Nie mam takiej siły, żeby to obkręcić, bo tutaj nie ma za co złapać po prostu. Także w tym przypadku pozostaje albo obciąć żyłkę, albo pozwolić, żeby kosa ją obcięła. Także to są 3 sposoby mocowania żyłek. Tak naprawdę są 2 sposoby, bo tutaj jest ten easy load, czyli z zewnątrz trzeba spasować i przewlec żyłkę z zewnątrz, nakręcić przyciskiem, a w tych sposobach one są bliźniacze, można powiedzieć. Różnią się tylko tym, że samo zaczepienie, mocowanie żyłek jest inne, a przez to też jest inaczej to, że w jednej tak jakby żyłkę jedną łamiemy na pół i dopiero nawijamy, a w drugiej żyłkę przecinamy na pół i łapiemy dwie osobne żyłki i dopiero nawijamy osobno. Także tak się nawija żyłki na głowicę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, zwłaszcza osobom początkującym oczywiście, bo domyślam się, że większość osób potrafi to robić. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.